Witajcie, z tej strony Danielo, witam was w odcinku, w którym pokażę wam jak stworzyć grę w Roblox w mniej niż 20 minut. Przejdziemy przez cały proces tworzenia gry, od tworzenia aż do opublikowania, tak żeby mogli grać w nią wasi znajomi, obcy i żebyście może zarobili za nią troszkę robuxów. Stworzymy sobie bardzo proste obby, które będzie polegało na przejściu kilku przeszkód. Stworzymy także sobie troszkę bardziej zaawansowane przeszkody, które będą wymagały prostego skryptowania. No a na koniec, tak jak powiedziałem, opublikujemy tą grę. Także zapraszam was do oglądania, ale jeżeli chcecie nauczyć się więcej, ja zapraszam także do subskrybowania tego kanału i do moich innych serii, w których nauczymy się dużo więcej zaawansowanych rzeczy. Ze mną będziecie mogli tworzyć naprawdę bardzo fajne gry. Także już bez owijania lecimy. Tak więc jesteśmy w domyślnym ekranie Roblox Studio i stworzymy sobie grę z templatki klasycznej. Wybieramy Baseplate, dzięki czemu przenosimy się do Roblox Studio. I teraz krótkie wprowadzenie po Roblox Studio. Po prawej stronie mamy Explorer, czyli wszystkie rzeczy, które zawierają się w naszej grze. Nie tylko w świecie, ale także przechowujemy tu skrypty, przechowani są gracze itd., itd. Na dole, gdy klikniemy w jakiś przedmiot z workspace'a, wyświetlą nam się jego właściwości, które możemy domyślnie zmieniać, na przykład mamy tutaj nazwę i tak dalej. Na górze natomiast mamy wszystkie ważne narzędzia, których używamy w tworzeniu gry. Przykładowo, gdy klikniemy na jakiś model, możemy wybrać Move, aby go przesunąć. Jeżeli chcemy przesuwać bardziej płynnie, możemy tutaj w zakładce model zmienić rotację oraz odległość, ponieważ gdyby tutaj ustawimy jakąś dużą rotację, wtedy będziemy mogli obracać tylko o 90 stopni, czyli o cały obrót i będzie to mało fajne, dlatego ja używam tutaj mniejszych cyfr, żeby łatwiej tym wszystkim zarządzać. Natomiast jeżeli jakichś okien nie macie otwartych, chcielibyście, żeby były otwarte, to w zakładce View możecie sobie wszystkie dowolne okna wybrać. Mamy tutaj, jak widzimy, bardzo dużo opcji. A więc tak, chcemy sobie stworzyć naszą prostą grę w stylu obby i zrobimy to w następujący sposób. Mamy spawn, czyli miejsce, w którym nasi gracze będą się respić na początku. Chcemy go zachować. No i mamy baseplate, który jest bardzo duży. Jak wiemy, chcemy, żeby on był znacznie mniejszy. Dlatego możemy zmienić jego rozmiar. Moglibyśmy się bawić tutaj transformacją albo skalą, ale my to zrobimy w łatwiejszy sposób, mianowicie w zakładce Properties, czyli właściwości, znajdziemy sobie Size. Size, czyli rozmiar. Mamy tu wartości X, Y i Z. Są to trzy wartości z osi trójwymiarowej. Tak jak widzimy tutaj w prawym górnym rogu, mamy po prostu X, czyli długość, Z, czyli szerokość i Y, czyli wysokość, tak? Czyli jeżeli chcielibyśmy, żeby nasz spawn był kwadratem, to X i Z ustawimy sobie przykładowo na 32, natomiast Y ustawimy na 1, żeby to był bardzo, bardzo wąski przedmiot. Zaprezentuję 32 na 32, natomiast jak widzimy wysokość jest 16, wysokość zmienimy sobie na 1, dlatego będziemy mieć bardzo płaski element i nasz spawn złapiemy i przesuniemy sobie na środeczek. Jak widzimy, spawn pozycję ma ustawioną tutaj. Zmienimy sobie tą pozycję po prostu na 0, 0 i 0, żeby był na samym środeczku i jedyne co, to przesuniemy go w dół, żeby leżał na naszym polu, a nie unosił się w powietrzu. Teraz jeszcze co możemy zrobić? A możemy zmienić kolor. Wejdziemy sobie w zakładkę Properties. Ustawimy sobie przykładowo kolor na jakiś taki żółty. No i zmienimy sobie materiał na neonowy, żeby ładnie się świecił. Na koniec usuniemy stąd teksturę, czyli ten obrazek takiej kratki brzydki, który jest za nim zawarty. Tak samo zrobimy ze spawnem, zmienimy sobie kolor na jakiś ładny, kolorowy, przykładowo na czerwony i usuniemy też obrazek z niego, który wygląda brzydko. I dzięki temu mamy już oto taki prosty spawn, z którego będziemy zaczynać naszą grę. Chcemy stworzyć pierwszą przeszkodę, po której będzie mógł przechodzić gracz. W tym celu wejdziemy w model, zakładkę na górze oraz klikniemy part, aby dodać do gry
klocka. Jak widzimy, mamy tutaj z naszego klocka, który pojawia się na naszej platformie. Chcielibyśmy, żeby on był przeszkodą, także zmienimy jego szerokość. Wejdziemy sobie w skalę i przeciągniemy, żeby był dłuższy i szerszy. Dzięki temu mamy naszego klocka. Teraz możemy przesunąć go tutaj. Dzięki temu mamy naszą pierwszą przeszkodę. Chcielibyśmy, żeby to były przykładowo schody do następnej platformy. W tym celu weźmiemy naszego klocka, który jest tutaj. Możemy to robić klikając na part w workspace albo klikając na klocek w oknie naszej gry i klikniemy Ctrl i D. Chyba że jesteście na MacBooku, to wtedy Command i D, żeby go skopiować. I jak widzimy, nasz klocek się zduplikował. Drugi klocek możemy przesunąć w bok i troszeczkę do góry. Robimy to ponownie. Dzięki czemu mamy trzeci schodek. Jeszcze raz schodek czwarty i element piąty. Ostatni szósty i to nam wystarczy. Teraz weźmiemy sobie naszą platformę, ją też skopiujemy i przeniesiemy sobie na koniec naszych schodów, aby po prostu przejść dalej. To będzie chyba troszkę za wysoko, więc obniżamy i pięknie mamy ładne przejście po tych klockach. Teraz jedyne co byśmy chcieli, to zmienić ich kolor na jakieś różne kolory, przykładowo zielony. Ok. Następny na niebieski. Różowy. Czarny. Fioletowy. No i na koniec może biały, ale zmienimy sobie materiał na neon, żeby się tak ładnie świecił. Ok, więc mamy zrobione sobie schody i pierwszą przeszkodę. Teraz stworzymy sobie przeszkodę drugą, jaką będzie lawa, czyli przeszkody, które po dotknięciu będą zabijały. W tym celu znowu dodamy sobie naszego klocka, przesuniemy tutaj, zmienimy skalę, zrobimy taki z niego długi most. Obniżymy troszkę. Na końcu tego mostu dodamy znowu kolejne przejście i teraz na tym moście ustawimy sobie jakieś przeszkody, które będą zabijały. Połóżmy sobie tutaj naszego parta, zmieńmy jego rozmiar. Wydłużmy. Zmieńmy kolor na czerwony, jak lawa i dodajmy efekt świecenia, żeby on był taki neonowy. I teraz jak zrobimy to, żeby on po dotknięciu zabijał? Musimy do naszego klocka, którego nazwę, żeby łatwiej nam było potem znaleźć, zmienimy na lawa. I musimy dodać do niego skrypt. Gdy dodamy tutaj plusika, będziemy dodawać jakiś konkretny obiekt. Jak widzimy, na górze mamy skrypt. Gdy wpiszemy w wyszukiwarkę skrypt, wyświetlą nam się różne skrypty. Nasz interesuje aktualnie tylko zwykły skrypt, czyli coś, co wykonuje się na serwerze. Po dodaniu skryptu jesteśmy przeniesieni do okna tego skryptu i teraz w tym skrypcie chcemy odwołać się do tego obiektu, który jest nad skryptem, żeby on zabijał gracza. W tym celu odwołamy się pierw do skryptu, pisząc słowo kluczowe skrypt, damy kropkę i wpiszemy parent. Parent z angielskiego rodzic, ponieważ chcemy odwołać się do rodzicu naszego skryptu. Teraz chcemy odwołać się do jakiegoś eventu. Klikamy znowu kropkę i z naszego rodzica, czyli z naszej lawy, szukamy eventu, czyli pioruna, który nazywa się touched. Jak widzimy, tutaj po lewej stronie jest piorunek, co oznacza, że jest to event i jest to event, który wykonuje się w momencie dotknięcia przez naszego klocka. Teraz, żeby dodać jakąś funkcję, stawiamy dwukropek i wybieramy słowo kluczowe connect, czyli w momencie połączenia się do tego eventu chcemy wykonać jakąś funkcję.
Więc wpisujemy function, w nawiasie wpisujemy jakieś słowo, przykładowo hit i dajemy enter, żeby tutaj się postawił end. Teraz nasza funkcja zaczyna się tutaj, kończy się tutaj i przyjmuje ona jakiegoś hita. Hit jest to przedmiot, jest to fragment, który dotknie tego konkretnego obiektu. Teraz programowanie może się dla Ciebie wydawać ciężkie. Jeżeli chcesz nauczyć się więcej i łatwiej, zapraszam Cię do serii podstaw skryptowania z Roblox Studio na moim kanale, w której możesz nauczyć się więcej. I teraz, kiedy jakiś element dotknie naszego obiektu i wywoła się ta funkcja, chcemy sprawdzić, czy elementem dotykającym jest gracz. Dlatego użyjemy słowa kluczowego if, które oznacza jeżeli. I teraz, jeżeli bierzemy sobie hit, czyli będzie to przykładowo ręka, noga naszego gracza i rodzic, dzięki czemu weźmiemy sobie całego rodzica, jeżeli to będzie oczywiście gracz. I dwukropek chcemy wywołać z funkcji find first child, czyli chcemy znaleźć pierwsze dziecko o nazwie humanoid. Humanoid jest to element, który posiada każdy gracz. Wpisujemy słowo kluczowe then, czyli jeżeli rodzic elementu, którym dotknęliśmy, w tym przypadku będzie to gracz, posiada dziecko humanoid, to oznacza, że jest to gracz po prostu. Wtedy chcemy wykonać jakąś funkcję. Teraz ta funkcja będzie zabijała naszego gracza. Dlatego skopiuję sobie tą linię, czyli weźmiemy tutaj naszego gracza, humanoida i jego zdrowie, robiąc kropka health, ustawimy na 0. 0 zdrowia, czyli gracz nie będzie żył. Zrobimy szybki teścik. I wszystko nam spadło. Dlaczego? Otóż w naszych klockach, które tutaj dodaliśmy, jak widzimy baseplate ma zaznaczone unchored, czyli że jest przypięty i nie może się ruszać. Natomiast wszystkie nasze klocki nie mają tej opcji zaznaczone. Dlatego trzymając shift zaznaczę wszystkie nasze klocki i przypnę je, aby nie mogły spadać i cały czas się ruszały. Dzięki czemu, jak widzimy, wszystko stoi w miejscu. Idziemy dalej i teraz dotykając naszego klocka gracz umiera, czyli skrypt działa. Skopiujemy teraz tą lawę, Command D. Następną damy troszkę wyżej, żeby utrudnić. Kopiujemy dalej te niżej. I stworzyliśmy kolejną przeszkodę, którą są lawowe klocki. Teraz dalej stworzymy jeszcze inną przeszkodę, jaką będzie niewidzialny klocek, przez który będziemy musieli przejść. Zrobimy to, dając jakiś part, który będzie tutaj na początku sygnalizował miejsce, w którym nasza przeszkoda się zaczyna. Damy go troszkę bardziej na środek. Ustawimy jego kolor na żółty i teraz damy Command D. Przesuniemy go tutaj. Oczywiście zaznaczymy tą funkcję, tą właściwość, aby ten klocek nie spadał i w jednym i w drugim przypadku. I teraz przesuniemy sobie jego skalę tak, żeby był dłuższy. I teraz weźmiemy sobie nasz baseplate, skopiujemy go na końcu. I teraz zmienimy w tym moście właściwość transparency, czyli niewidzialność na 1. Przez co będzie on niewidzialny i nie będziemy wiedzieli, po czym przechodzimy. Będziemy mogli naszego gracza w jakiś sposób zaskoczyć. Stworzymy teraz jeszcze jedną przeszkodę, jakimi będą kulki. Wchodzimy znowu w nasz part, tylko tym razem zamiast bloka tworzymy sphere, czyli kulę i naszą kulę umieścimy tutaj. Obsesa.
Po raz kolejny zaznaczamy Unshort, żeby nasza kula nie spadała. I zmienimy sobie jej materiał na metal. I dzięki czemu dostaniemy taki fajny efekt metalu. I teraz skopiujemy sobie nasze kule. Możemy zrobić taki slalomik lekki. Jak widzimy, raz zaznaczona opcja podczas kopiowania zachowuje się. Ok, no i nasz baseplate ponownie weźmiemy, skopiujemy i wrzucimy tutaj. Hopsa, a naszych kul kolor lekko zmodyfikujemy, aby gra po prostu wyglądała ładniej, żeby graczy bardziej zachęcała. Dobrze, jak widzimy, kule zostały stworzone. Teraz zostało nam przetestować naszą grę. Pierwsza przeszkoda, przez którą musimy przejść przez schody. Następnie przeszkoda z lawą. Ups. Jak widzimy, odradzamy się na spawnie. Usunę jeden klocek, ponieważ jest to dla mnie za ciężkie. Jestem słaby w obby. Moi widzowie zawsze się ze mnie śmiali podczas live'ów, gdy graliśmy w takie gry tego typu. Jest, udało się przejść. Jak widzimy, niewidzialny most. No i na koniec metalowe kulki, po których przejściu jesteśmy na mecie. Także gdy nasza gra jest gotowa, możemy przejść do zakładki File, Publish to Roblox, aby opublikować ją w Robloxie i udostępnić naszym znajomym. Gracze będą mogli grać, oni grając dawać wam robuxy. Nazywamy naszą grę jak chcemy. Ja napiszę tutaj tutorial obby, dodajecie jaki chcecie opis, wybieracie czy twórcą jesteście wy, czy twórcą jest jedna z waszych grup, dajecie gatunek tej gry, wybieracie na jakich platformach można w tą grę grać, no i możecie stworzyć waszą grę klikając w przycisk Create. Jak widzimy, gra się ładuje, tworzy się miejsce. Teraz możecie wejść w zakładkę File, Game Settings, Places, czyli wasze miejsca, konfigurację miejsca. Możecie utworzyć liczbę graczy, która maksymalnie może grać na jednym serwerze. Przykładowo ja ustawię tutaj na 30. Zapiszemy. No i na koniec ustawiamy w zakładce Permissions, kto może grać, czyli Public, jeżeli chcecie, żeby mógł grać każdy, Friends, jeżeli chcecie, żeby mogli grać tylko znajomi. Zapisujemy. Wejdziemy w mój profil. Creations. I jak widzimy, tutorial obby, w które można już grać. Także ja bardzo dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jeszcze raz, jeżeli chcecie nauczyć się więcej z Roblox Studio, zapraszam na mój kanał. Na nim znajdziecie bardzo dużo poradników. Do zobaczenia, miłego dnia i siemanko.